Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona V640. To jest dość rzadki telefonik, jeśli chodzi o właśnie model tej marki, ale dość tutaj ciekawy. Tutaj spójrzcie sobie na boczne ścianki w kolorze złotym. Dość elegancko tutaj to wygląda, jeśli chodzi o ten telefonik. No w tym przypadku tutaj nie posiadam tylnej klapki, ale to nie przeszkadza, by go tutaj sprawdzić. I telefon posiada, jak widzicie, blokadę SIM-Lock na Vodafone, ale ona była tutaj ściągnięta, także jest spoko i sobie zobaczymy wszystko, jak to wygląda wewnętrznie. Tylko tutaj mam troszkę problematycznie, dlatego że ta bateria mi trochę wyskakuje co chwilę, ale jakoś tutaj sobie poradzimy i zobaczymy, jak to wygląda. No i spójrzmy sobie na przedniej ściance obudowy. Widzimy otwory oczywiście na głośniczego do rozmów, następnie aparacik fotograficzny przedni do wideorozmów VGA 0,3 bądź 0,1 megapikselowy. Na bocznej ściance widzimy klawisze skrótowe, ściszenia i pogłaszania i klawisz spustowy aparatu, no w tym przypadku raczej bez autofokusa. Na drugiej bocznej ściance widzimy, znajduje się tutaj slot na kartę pamięci. Telefon obsługuje kartę pamięci M2 do 4 GB aż, także jest spoko. I na tylnej ściance widzimy aparat fotograficzny. Jest to aparacik 2 megapikselowy. Jak widzicie, no niestety nie ma tutaj wspomagania latarki. I obok niego znajduje się również otwory na główny głośnik. Tu mamy głośnik w tym miejscu, tutaj dość słabo łapie mi ostrość. U samej góry znajduje się klawisz włączania i wyłączania naszego telefoniku i na samym dole port ładowania, tutaj standardowy dla Sony Ericssonów, a obok niego tutaj otwór na nasz mikrofonik. Tutaj dość brudny, musiałbym sobie go przeczyścić, bo przez to nie będzie mi ładować tego telefoniku. I tu jeszcze widzę w lewym tutaj rogu znajduje się otwór na naszą smycz. Tutaj w tym przypadku tak to wygląda. No i teraz sobie spojrzymy na naszą baterię. Bateria oryginalna jest to BST33, posiada 950 mAh i została wyprodukowana w 2009 roku, w 24 tygodniu. I jeszcze jakieś informacje na nalepce tutaj sobie zobaczymy. Sony Ericsson V640 był produkowany w Chinach i jeszcze tutaj sobie zobaczymy, został wyprodukowany w 2008-10 tygodniu. Ale tam w specyfikacjach widziałem, że telefony produkowane były w 2007, no ale pewnie na przełomie 2007-2008 roku. No i teraz sobie trzymamy tutaj baterię i włączamy nasz telefonik i zobaczymy, jak to wszystko wygląda tutaj wewnętrznie. Tutaj poczekamy sobie chwilkę, kiedy nam telefon się uruchomi do menu. Tutaj dość ciekawy, jak widzicie, telefonik bardzo ciekawie wygląda. Tutaj jeszcze posiada takie, jak widzicie, puszcza nam już klej, obudowę taką matową. Podobnie było w Sony Ericssonach W880, K800, że tutaj klej nam się topił w pewnym czasie, ale to możemy oczywiście przetrzeć alkoholem i nam tutaj będzie fajnie wyglądało. Wybieramy sobie język angielski. I co ciekawe, jak widzicie, Vodafone miał tutaj fajne swoje menu. No, czy fajne, no nie wiem, no mi się nie podoba, tylko mi się podoba tutaj ikonka baterii, bo dość ciekawie wygląda. I sobie idziemy od samej góry, tu mamy ikonkę naszego internetu, jest zakładka internetowa, Internet Explorer, tu nasze aplikacje, no w tym przypadku widzę Google Maps, ale tutaj raczej telefon nie posiada GPS-a wgranego, tylko przez internet. Tutaj dodatkowe jakieś aplikacje, nasz aparacik, tutaj 2 megapikselowy, ale widzicie, że dość dobrej jakości. Tutaj fajnie mi zbiera moją dłoń, dość tutaj dobrze.
Wiadomości, tutaj jeśli chodzi o SMS, to pisałoby się dość kiepsko, tutaj dość ciężko się tutaj nimi posługiwać. Dość małych tutaj rozmiarów i nie są tak ergonomicznie tutaj ustawione, tak jak być powinno. Tu sobie jedziemy dalej w inne funkcje. Muszę jeszcze dłużej podtrzymać. I przechodzimy sobie do media. Tutaj oczywiście mamy odtwarzacz wszystkich naszych multimediów, wideo, zdjęcia, dźwięki i inne. Tu mamy kolejne jakieś usługi i nasze podstawowe opcje. Tutaj pamięć kodów, Bluetooth, kalkulator, stoper, minutnik, notatnik, synchronizacja. Tu mamy nagrywanie dźwięku, w tym przypadku jest w tym miejscu. Kalendarz, wideo, rozmowy i moje foldery. Tu mamy pewnie nasze dźwięki. Tak jest, dźwięki, gry, wideo, aplikacje, tematy i folder inne. My sobie wejdziemy może w nasze dźwięki. No i posłuchamy oczywiście oryginalnych dźwięków, jak zostały wybrane przez producenta marki Sony Ericsson. Tutaj lecimy sobie od góry. Aha, jeszcze wspomniałem wam, widzicie, te takie kostki, też bardzo fajnie to wszystko wyszło z tego właśnie Vodafona. No i tyle jeśli chodzi o dzwonki. Tutaj jeszcze nasze tutaj gierki. Tutaj dużo tych gierek jest. Tutaj spójrzcie sobie, jak one się nazywają. Ja tutaj nie będę pokazywał wam tych gierek. Tutaj od samej góry. Tutaj być może są nieoryginalne te gierki, dlatego wam nie będę puszczał. Tu ale widzimy Simsy. Chyba raczej tak. I nasze aplikacje. Tutaj mamy aplikację eBay, Google Maps. Chyba tutaj się widzicie pomyliłem. Tutaj może prawdopodobnie nie ma w ogóle GPS-a. Nawet internetowego, tylko ktoś po prostu dograł sobie aplikację właśnie tego typu. I tu mamy kontakty, radio, alarmy, połączenia tutaj i nasze ustawienia naszego telefoniku. Tutaj sobie zobaczymy, co tu ciekawego jest.
Połączenie poprzez tutaj Bluetooth, możemy sobie oczywiście pliki poprzez USB. No i tyle tak naprawdę ciekawych rzeczy. Tutaj możemy oczywiście usunąć wszystkie ustawienia fabryczne, tutaj przywrócić nasz wyświetlacz. Możemy ustawić do maksymalnego prześwietlenia i do minimalnego. I teraz sobie jeszcze wejdziemy w kod systemowy, gwiazdka, kratka, prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. I tu mamy informację o naszym modelu V340, informację o naszym softie R1DA038, o naszym tutaj wyświetlaczu, display, kamerze, wideo, tutaj grach itd. Tu oczywiście wszystko możemy modyfikować, jeśli chcemy. Jest to możliwe. Tu sobie ściągamy Simlocka w tym miejscu. I tutaj sprawdzamy jeszcze. Aha, tu możemy jeszcze włączyć i włączyć nasze USB, by ładowało bądź nie ładowało. I tu mamy jeszcze sprawdzenie naszych podzespołów, czy działają prawidłowo. Tutaj podświetlenie, klawisze. Dzwonki główne, tutaj głośniczek od rozmów, nasz mikrofonik. Halo, halo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Działa fajnie, nasza wibracja, kamera, radio i nasze tutaj godziny przemówione z tego telefoniku, 39 godzin, 29 minut i 50 sekund. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu. Tutaj zabolała mnie aż ręka od tego trzymania baterii. Fajnie, że już koniec. Jak widzicie, telefon naprawdę wygląda dość dobrze. Tutaj dość fajnie został zaprojektowany tutaj z wszystkich stron. Jedyny minus tego telefoniku to niestety brak, jeśli chodzi o mnie, brak diody podświetlającej. No może nie chodzi o aparat, tylko głównie właśnie o funkcję latarki w tym modelu. Jeśli Wam się film podobał, zostawcie subskrypcję, zostawcie tutaj lajka i komentarz pod tym filmem. I oczywiście zachęcam do oglądania moich filmików w przyszłości, do oglądania moich filmików, które rzucałem wcześniej. I to wszystko. Cześć.